Dziś na kanale findcar.pl auta, na które nas wszystkich byłoby stać, gdyby politycy spełnili choćby 1/10 swoich obietnic przedwyborczych. Ale nie zniechęcajcie się, bo pokażemy Wam najciekawsze i najdroższe auta na naszej platformie. Fakt, czy są nowe, czy używane, jak się wkrótce przekonacie, nie ma zbyt dużego znaczenia, bo te najdroższe to właśnie używki, ale łączy je wszystkie jedno. Są mocne, szybkie i bardzo drogie. I teraz jeszcze spoiler alert, pojawią się tu dziś także hybrydy, ale nie takie, które mają pomagać oszczędzać paliwo, tylko takie, które mają zapewniać obłędne osiągi. Zaczynamy! Audi RS Q8 Performance, jedno z najtańszych aut w naszym zestawieniu, które jak było nowe, to w konfiguratorze kosztowało prawie 1 100 000 złotych. Ten konkretny egzemplarz jest dziś nadal nowy, ale ponieważ wyprodukowany został w 2025 roku, to przeceniono go o 265 000 złotych. A to sprawia, że jest najtańszym autem w naszym zestawieniu i kosztuje 835 000 złotych. I tak uczciwie rzecz biorąc, to jest jedynym z wielu przecenionych o takie kwoty RS Q8 Performance z poprzedniego rocznika, które możecie kupić wyłącznie u autoryzowanych dealerów. Dlatego jeśli chcecie inny kolor lub inną konfigurację, to szukajcie wyprzedażowych okazji rocznika 2025 na findcar.pl. Dlaczego RS Q8 Performance jest warte Waszych pieniędzy? To auto zaprojektowano w najlepszym dla marki okresie, w czasach, gdy przeżywało rozkwit i nikt nie oszczędzał na jakości plastiku we wnętrzach, nie terroryzował nas ekoskórą i dywanikami z recyklingu. To auto po prostu ocieka naturalnymi materiałami. Pakiet łączący czerwoną skórę Nappa i Alcantarę obejmuje boczki, drzwi, podsufitkę, tunel środkowy, kierownicę, drążek zmiany biegów, wygląda po prostu obłędnie. Dodatkowo doskonale komponuje się z wstawkami z pakietu karbonowego oraz czarnym lakierem nadwozia, 23-calowymi czarnymi felgami i polakierowanymi na czerwono obudowami zacisków ceramicznych tarcz hamulcowych. Wyposażenie jest kompletne, obejmuje sportowe fotele, pneumatykę, panoramiczny dach, audio Bang & Olufsen, skrętną tylną oś, światła OLED, a to wszystko robi wrażenie, mimo iż Audi jako jedyne jest w tym zestawieniu zwykłą marką premium, a nie marką luksusową. Jednak ten samochód warto kupić przede wszystkim dlatego, że jest po prostu niezwykłym połączeniem funkcjonalności i naprawdę osiągów. Nie dość, że pojedziecie nim załadowani pod dach w 4 osoby na narty w Alpy, to macie tutaj genialny układ napędowy Quattro, silnik V8 biturbo o pojemności 4 litrów, mocy 640 koni mechanicznych i dodatkowo 850 Nm, które pozwalają temu ważącemu prawie 2,5 tony SUV-owi rozpędzić się do setki w czasie 3,6 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną wynoszącą 305 km na godzinę. W SUV-ie najlepsze jest jednak to, że siedząc za jego kierownicą nie odczujecie tej nadwagi, bo inżynierowie z Ingolstadt naprawdę przyłożyli się do roboty, czyniąc z RS Q8 najlepiej prowadzące się auto w gamie RS i najlepiej prowadzącego się SUV-a na świecie. Jedyna zbędna rzecz w RS Q8 to technologia MHEV, która pozwala co prawda zaoszczędzić całą łyżeczkę do herbaty benzyny na 100 km, ale taki mamy niestety dziś klimat. Miejsce 9. Mercedes AMG GT 63 Coupé. Druga nasza propozycja to także rocznik 2025, więc także możemy liczyć na spory rabat. Póki co wynosi on 100 000 złotych, ale jak klikniecie w link w opisie, to możecie jeszcze ponegocjować tę cenę. To fabrycznie nowy Mercedes AMG GT 63 Coupé. Tutaj pod maską także znajdziemy silnik 4.0 V8, ale to zupełnie inne auto niż poprzednik. Pierwsze AMG GT było rasowym samochodem sportowym z układem Transaxle, czyli ze skrzynią biegów znajdującą się na tylnej osi i na wielu legendarnych torach ten samochód był szybszy od 911. Niestety nie sprzedawał się tak dobrze, jak oczekiwał tego Mercedes. Klienci nie chcieli rasowej wyścigówki, tylko osiągów, luksusu, przestrzeni, drewna, skóry, dobrego audio oraz oczywiście mocnego silnika. I taki właśnie jest nowy Mercedes AMG GT Coupé. Ma 4 miejsca, a tylne fotele składają się, powiększając i tak już całkiem funkcjonalny bagażnik. Mamy napęd na 4 koła, który z silnikiem V8 występuje w standardzie. Mamy nawet skrętną tylną oś. Tutaj nikt nie martwił się o rozkład mas, o środek ciężkości, ani o takie maksymalne osiągi. Tu ma być przyjemnie. I trzeba przyznać, że ta sztuka Mercedesowi udała się doskonale, bo dokładnie taki jest AMG GT Coupé.
Jesteśmy pewni, że klienci to docenią, bo dokładnie taki powinien być Mercedes. Żeby była jasność, osiągi też są doskonałe, bo dysponujący mocą 585 koni mechanicznych i 800 Nm silnik pozwala rozpędzić się do setki w zaledwie 3,2 sekundy, a wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się dopiero na liczbie 315. Duży plus to fakt, że Mercedes nie zdecydował się na przymusową elektryfikację modeli z silnikami V8. Brawo! Ale musicie też wiedzieć, że to już nie jest auto na tor, to po prostu luksusowe Gran Turismo, które waży niemal 2 tony i będzie cudownym kompanem długich podróży z kochanką. Miejsce 8. Bentley Bentayga z 2022 roku. Teraz po raz pierwszy udajemy się w naszej krótkiej findcarowej historii na wycieczkę na Wyspy Brytyjskie. Tak, nasza kolejna propozycja to Bentley Bentayga, auto, którego pierwsza generacja miała fatalny start w 2015 roku. Wyświetlające się kontrolki na zegarach pierwszych egzemplarzy mogły rozświetlić choinkę bożonarodzeniową stojącą przy Trafalgar Square. Lista awarii była na tyle obszerna, że szkolenia w crew w United Kingdom trwały niemal 5 lat, zanim pracownicy zrozumieli niemiecką technologię koncernu WAG. Za decyzją o produkcji Bentaygi w Wielkiej Brytanii stoi brytyjski rząd, który za wszelką cenę nie chciał dopuścić do tego, by brytyjskie auto powstawało w zakładach Volkswagena w Bratysławie, czyli tam, gdzie powstają bracia bliźniacy Bentaygi. Tak, SUV Bentleya to technologicznie bliski krewny Q7, Q8, Touarega i Cayenne, tylko zupełnie inaczej wyglądający i zupełnie inaczej wykończony. Niestety polityczna decyzja uczyniła produkcję Bentaygi niemal nieopłacalną. Volkswagen musiał zainwestować w fabrykę w Crewe 800 milionów euro i zatrudnić dodatkowo 1000 pracowników, co odbiło się na cenie nowych i używanych Bentayg. Bentayga, którą możecie kupić przez Findcar, to model drugiej generacji, choć de facto to tak naprawdę gruntowny facelifting, który wyprodukowano w 2022 roku i który po 4 latach i 50 tysiącach przejechanych kilometrów nadal kosztuje 1 100 000 złotych. Jeśli ta konfiguracja Wam nie odpowiada, bo czarny lakier z zewnątrz i beżowo-brązowa tapicerka skórzana połączona jeszcze z drewnem kojarzy Wam się z sałatką jarzynową, a raczej z tym, co po niej pozostało w lodówce, gdy wyjechaliście tuż po świętach na ferie, to w naszej ofercie znajdziecie też Bentaygę o rok młodszą, z czarnym wnętrzem, z czerwonymi przeszyciami, w wersji wyposażenia Azur i z przebiegiem, uwaga, 100 000 kilometrów. I jeżeli myślicie, że ma to wpływ na jej cenę, to nie ma. Nadal kosztuje 1 100 000 złotych. Pod maskami obu egzemplarzy pracuje silnik V8 4.0 o mocy 550 koni i momencie 770 Nm, który pozwala rozpędzić Bentleya w 4,5 sekundy do setki. I choć brzmi to nieźle, to nie jest to najmocniejsza wersja brytyjskiego SUV-a, bo w ofercie jest także wersja Speed, która ma pod maską V12 Twin Turbo o mocy 635 koni mechanicznych. Po drugiej stronie skali jest wersja z silnikiem V6 z układem PHEV o łącznej mocy 450 koni, którą także znajdziecie na findcar.pl. To też jedyny egzemplarz wersji 4-osobowej z 4 niezależnymi fotelami, który był bardziej luksusową alternatywą dla wersji 5- i 7-osobowej. Miejsce 7. i duży Range Rover. Pozostajemy na chwilę poza Unią Europejską, bo kolejny pojazd także powstaje w Wielkiej Brytanii. To tak zwany duży Range Rover, na którego jedni mówią Range Rover, inni Land Rover, Range Rover, ale generalnie jeśli powiecie komuś, że macie Range'a i pokażecie mu ten egzemplarz, to wszyscy fani motoryzacji bez wyjątku przyklękną na jedno kolano. To motoryzacyjny święty Graal, duchowy spadkobierca pierwszego luksusowego SUV-a na świecie, auto rodziny królewskiej. Elżbieta jeździła nim przez niemal całe swoje dorosłe życie, gdyż pierwsza generacja debiutowała ponad 50 lat temu. Auto słynie z niesamowitej konstrukcji. Aluminiowe nadwozie, 2 ramy pomocnicze, przednia i tylna, do których zamontowano wielowahaczowe zawieszenie. Pod maską pracuje fantastycznie brzmiące 4.4 V8, które pochodzi z BMW. Dysponuje mocą 615 koni i korzysta z zalet albo wad technologii MHEV. Ma fantastyczne wyposażenie, dość uniwersalną dla tego segmentu konfigurację. Czarne wnętrze, czarny lakier i czarne dodatki. Kosmetyczny przebieg 22 000 km, a wyprodukowano go w 2024 roku, więc to naprawdę świeżak. Oczywiście to sprawia, że jest niemal nowy, dlatego też kosztuje prawie 1 200 000 złotych. I tak,
To wersja SV, więc wymienianie wszystkich opcji i wyposażenia standardowego zajęłoby nam z miesiąc. Musicie nam zaufać, że jest dobrze, a jeśli macie wątpliwości, to odsyłamy do materiału na kanale Karoseria. Z legend o awaryjności wyleczyliśmy się po teście używanego Defendera na karoserii, który możecie zobaczyć tutaj. Jeśli chcecie, by range służył Wam latami, to po prostu nie róbcie przeglądów i wymian oleju tak, jak mówi Wam ASO, a róbcie je 2-3 razy częściej. Jako ciekawostkę powiem, że ostatnia generacja Range'a uchodzi za najmniej awaryjną ze wszystkich do tej pory wyprodukowanych. Miejsce 6. i Porsche Panamera Turbo S i Hybrid. Teraz wracamy do produktów z Niemiec, bo za niespełna 1,3 miliona złotych czeka na Was w Warszawie Porsche Panamera. Niemal 1 300 000 za model Panamera Turbo S i Hybrid brzmi, jakby coś poszło nie tak w konfiguratorze, bo każdy normalny człowiek powie na to ile? Żeby było jeszcze śmieszniej, to jest to cena już po przecenie, bo auto w tej wersji według konfiguratora kosztowało o niemal 40 000 złotych więcej. Auto jest w wyjątkowej, bardzo indywidualnej konfiguracji. Znaleźć tu można 4 niezależne, wentylowane i podgrzewane fotele, 4-strefową klimatyzację, zaawansowane audio Burmester, panoramiczny dach, ceramiczne hamulce i karbonowe dodatki, które kosztują więcej niż kawalerka w Łodzi. Jeśli chodzi o design, to znaleźć tu można akcenty w kolorze Turbo Night, co oznacza, że ktoś, kto konfigurował tę Panamerę, zrezygnował ze złotego herbu Porsche, a całe nadwozie polakierowano w zielonym kolorze Oak Green Metallic Neo, który kosztuje dodatkowo niemal 20 000 złotych. To oraz szereg innych dodatków, które moglibyśmy wymieniać przez kolejne 30 minut, sprawiają, że auto, które w podstawowej wersji wyceniane jest na 1 100 000 złotych, u nas warte jest o 200 000 złotych więcej. Pod maską układ PHEV, który łączy silnik 4.0 V8 i silnik elektryczny. Całkowita moc zestawu to 782 konie i 1000 Nm, co pozwala na osiągnięcie 100 km w jedynie 2,9 sekundy i to pomimo masy własnej wynoszącej niemal 2,4 tony. Piękne, mocne, oryginalne, ale czy tyle warte? Nie wiem. Ale wiem, że mamy zastrzeżenia do jakości wykonania najnowszej Panamery, nie jesteśmy też fanami hybrydowych Porsche i zdecydowanie wolimy te tradycyjne, spalinowe, które mają może mniej mocy, ale za to nie cierpią na taką nadwagę. Dlatego zdecydowalibyśmy się raczej na słabszą, bo 500-konną Panamerę GTS niż na topową odmianę Turbo S i Hybrid. No, ale GTS jest zbyt tani, by załapać się do naszego zestawienia, a mimo to możecie go znaleźć na findcar.pl. Warto jednak dodać, że omówiliśmy już 5 modeli w naszym zestawieniu, a nadal nie doszliśmy do 50% wartości najdroższego auta wystawionego na Findcar. Ale powoli się do niego zbliżamy i nadal zostajemy w Zuffenhausen, bo kolejne auto to absolutnie nowe Porsche 911 GT3, ale z dopiskiem Touring. Na naszej platformie znajdziecie największy wybór 911 GT3 w Polsce. Ponad 20 egzemplarzy gotowych do odbioru często w wyjątkowych cenach. Mimo że to auto jako ostatnie w gamie Porsche oferuje silnik wolnossący, to jest turbo wyjątkowe ze względu na konfigurację połączoną z wersją Touring. Tak, ta wersja to absolutny obłęd. I nie, to nie jest najszybsze na rynku Porsche 911, ani jeśli chodzi o przyspieszenie, ani jeśli chodzi o prędkość maksymalną. Nie jest to też najdroższe 911, ale GT3 to najbardziej purystyczne 911, jakie jest produkowane. Z tyłu pracuje 6-cylindrowy silnik 4.0 w układzie Boxer, jego moc to 510 koni i choć przyspiesza w 3,9 sekundy do setki, to właśnie GT3, a nie Turbo S czy GTS zapewnia najwięcej wrażeń podczas jazdy. Kubełkowe fotele, minimalistyczne wnętrze, totalnie wyczynowe zawieszenie, inaczej skonstruowana skrzynia biegów i lekkie nadwozie sprawiają, że jazda współczesną GT3 najbardziej przypomina wrażenia, jakie dawały pierwsze 911. Wersja Touring pozbawiona jest wielkiego skrzydła, zamiast tego ma najszerszą dupkę spośród wszystkich 911. To, co jeszcze daje wersja Touring, w odróżnieniu od zwykłej GT3 ze skrzydłem, to drugi rząd foteli. Więc można śmiało powiedzieć w domu, że za 1,5 miliona kupiliście auto rodzinne. Ten pięknie skonfigurowany model w kolorze Green Metallic Neo z polakierowanymi w kolor California Gold felgami i złotymi dodatkami to jedna z niewielu okazji na zakup nowej, wolnossącej 911, bo każda inna wyposażona jest już w silnik turbo doładowany. I żeby była jasność, nic przeciwko turbosprężarkom nie mam. Tym bardziej jeśli znajduje się pod maską tak wyjątkowego samochodu jak kolejny ultradrogi samochód obecny na naszej platformie, czyli rzadko spotykane, uterenowione Porsche 911 Dakar.
Nie sądzę, abyście chcieli upalać 911 na poligonie, ale uterenowiona wersja tego modelu na to pozwala. Niestety, auto jest na tyle unikatowe, że trafiło pod strzechy kolekcjonerów i ciężko spotkać je na drogach. Podobny los zapewne czeka ten pochodzący z 2024 roku model, który w ciągu 2 lat zrobił 257 km. I mimo faktu, że jest używany, to nadal kosztuje 1 600 000 złotych. To jeszcze przedliftowa wersja 911 generacji 9921, wyposażona w silnik o mocy 480 koni, napęd na 4 koła, skrzynię PDK i specjalną okleinę Riley 1978, nawiązującą do auta, które w barwach Martini zajęło 2. miejsce w rajdzie Safari. W przypadku tego zakupu jedno jest pewne. Choć nie będziecie pewnie tym autem za dużo jeździć, to na pewno na nim nie stracicie. A teraz miejsce 4 i znowu wracamy do Wielkiej Brytanii, bo mamy Bentleya Continentala GT Speed. Delikatnie używany, wymaga pozostawienia w salonie prawie 1 800 000 złotych. Ciekawe, czy poprzedniego właściciela rozczarował brakiem silnika W12, który stosowano w poprzednikach, czy faktem, że to już hybryda i to typu plug-in. Auto dysponuje mocą 782 koni i ma 1000 Nm momentu obrotowego i tak, nie mylicie się, to ten sam zestaw, który był w Panamerze Turbo S i Hybrid. Przyspieszenie do setki to aż 3,2 sekundy, jednak w modelu Speed najważniejsza jest maksymalna prędkość i w tym wypadku wynosi ona 335 km na godzinę. Nas urzekła piękna, indywidualna specyfikacja Mulliner. Czarny lakier beluga, czarne dodatki, a do tego biała skórzana tapicerka. Możecie to wszystko podziwiać w salonie Bentleya w Warszawie. Miejsce 3 i Lamborghini Urus. Dokładając 51 000 złotych do Bentleya, macie Urusa z dopiskiem Performante. SUV Lamborghini nie urzeka klasyczną elegancją, ma przyciągać spojrzenia i to robi doskonale. Idealne auto dla rozpuszczonych bachorów, które łatwo dorobiły się dużych pieniędzy na handlu dopalaczami. Wszystko w nim budzi kontrowersje i niezdrowe emocje. Nawet liczba koni mechanicznych nie jest przypadkowa. 666. Które wyciśnięto z 4-litrowego V8. Lakier to Verde Viper, a więc zielona żmija. Zielone dodatki wewnątrz wykonano w kolorze Verde Faunus, czyli zielonego fauna. Totalnie odjechany samochód używany z przebiegiem 5500 km. Jego największą zaletą jest to, że można go odebrać z salonu od zaraz, bo gdybyście chcieli sobie takiego skonfigurować, to musielibyście czekać na niego nawet 2 lata. Miejsce 2 na podium zajmuje Mercedes Brabus S65 AMG Coupé. To jeden z najdroższych samochodów, jaki w ogóle w tym momencie możecie kupić w Polsce i jednocześnie mój faworyt, który po wyjechaniu z zakładów Brabusa zmienia nazwę na S65 Brabus Racket 900. Auto jest jedynym takim egzemplarzem na świecie. Katalogowo było wycenione w 2018 roku na 2,5 miliona złotych. Dziś, po 8 latach, jego wartość spadła do 2 100 000 złotych. Można powiedzieć, że to atrakcyjna cena, jak za to, że nigdy nie spotkacie drugiego takiego samochodu na ulicy. Niewielka utrata wartości sugeruje też coś innego. To auto raczej na wartości tracić już nie będzie, ale jest spora szansa, że będzie zyskiwać, bo pod maską mamy tutaj 6-litrowe V12 generujące 900 koni i 1500 Nm. Auto wykonano na indywidualne zamówienie i wszystkie detale wykonano w nim ręcznie. Od nowości Brabus Racket 900 przejechał 12 000 km, co oznacza, że auto pokonywało jedynie 1500 km rocznie. A miejsce pierwsze w naszym zestawieniu najdroższych samochodów używanych w Polsce zajmuje Lamborghini Revuelto. Motoryzacyjny kosmos. 6,5-litrowe V12, generujące 1015 koni mechanicznych, 2,5 sekundy do setki, prędkość maksymalna ponad 350 km na godzinę. Nie będę się rozwodził nad niego wadami czy zaletami, bo nie dość, że nigdy z nim nie jeździłem, to one nie mają po prostu żadnego znaczenia. Po prostu posłuchajcie, jak on brzmi. Zapomniałem podać Wam cenę, ale pewnie już ją zobaczyliście na ekranie. Tak, to używane auto z 2024 roku z przebiegiem 2000 km w kolorze Verde Mantis kosztuje prawie 3,5 miliona złotych. I w tym momencie pozostaje mi tylko jedno. Życzyć Wam, żeby kiedyś było Was na nie stać.